Jak mam receptę, wiem o tym, że mogę ją zrealizować w aptece. Jak w aptece nie będę mógł jej zrealizować, apteka na pewno świetnie się skomunikuje z hurtownią farmaceutyczną po to, żeby ten lek dostarczyć. Więc jak widać, już te elementy takiego puzzle technologicznego ekosystemu są. A myślę, że za chwilę będziemy mówić o takim healthcare'owym ekosystemie. Gdybyśmy tej technologii nie mieli, nie byłoby to tak szybko możliwa dostawa leku, który już jest obecny na rynku. Na pewno zastosowanie machine learningu, na pewno nie artificial intelligence, dlatego że w branży, którą reprezentuję Musisz obecnie, opowiadać więcej, bo to najciekawsze rzeczy. jednak jest moment, w którym to człowiek powinien jednak zadecydować. Jak gdyby rzeczywiście używamy kilku elementów związanych z machine learningiem albo je wdrażamy w tej chwili, ale powiedzieliśmy sobie wyraźnie, że ta innowacja, gdzie produkujemy leki, które mają leczyć, a nie daj Boże, zaszkodzić, to rzeczywiście musi być tam ręka, głowa ludzka. Cześć, więc to jest drugi odcinek podcastu Visionaires. Ostatni odcinek spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem, przywitaniem i myślę, że dzisiejsza rozmowa będzie równie interesująca, a tak samo jak interesujący jest gość. Dzisiejszym naszym gościem jest Robert Pławiak, menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem, pasjonat golfa, współzałożyciel fundacji, która szkoli w zakresie zarządzania projektami IT oraz CTO Polfarmy. Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Witam gorąco serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo to duża przyjemność, że widzicie Państwo mnie w tej grupie, która jest określona jako wizjonerzy. Postaram się, że tak powiem, ciepło, ale jak gdyby też kierunkowo pokazać, co jest bardzo ciekawego w tym obszarze, który jestem. Rzeczywiście ponad 25 lat w różnych branżach. Tak? 25. Nawet dokładnie można powiedzieć 25, ale ponad 20 też jest prawdą. Tak, to prawda. Okej, no to właśnie tak jak trafnie zauważyłeś, to jest podcast skupiający się na temat wizji przyszłości, tego jak wszystko będzie wyglądało albo jak ją sobie wyobrażamy. I ostatni odcinek rozpocząłem takim pytaniem o to, jak gość widzi siebie za jakiś czas. I chciałem Ciebie zapytać, jak widzisz i gdzie może widzisz Roberta za 5 i 10 lat? Po pierwsze tak, pytanie bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ono jest z natury już wizjonerskie. To jest bardzo trudna odpowiedź, przynajmniej dla mnie, dlatego że o ile mógłbym świetnie odpowiedzieć na to pytanie w 2020 roku albo tuż przed pandemią, gdzie chciałbym się widzieć, natomiast coś, co ludzie określają jako czarny łabędź, tak, czyli niskie prawdopodobieństwo wystąpienia, który całkowicie nas potem zmienia, rzeczywiście jak gdyby ta odpowiedź nie będzie taka jasna. Ja myślę, że jak gdyby z mojej perspektywy chciałbym być po tej stronie, która będzie doradzała na podstawie tych znanych rzeczy i tego swojego doświadczenia, które jest w wielu miejscach, po to, żeby rzeczywiście zbudować tą być może nową osobliwą część branży, jaką jest healthcare, farmacja, żeby ona była w lepszym miejscu niż jest teraz, czyli żeby rzeczywiście bardziej tą część technologiczno-cyfrową, ale też oczywiście na dużej kanwie cybersecurity i bezpieczeństwa przenieść ją właśnie do takiego pokolenia moich synów i być może twojego, czyli kiedy rzeczywiście to wszystko będziecie mieli w cudzysłowie w telefonie, czyli to jest ta moja taka rola albo wizja tego, jakbym się widział za 5 lat, mówiąc wprost, żebym mógł przenieść to, co jest w bankowości normalne i jest określane jako standard, też mogło być po tej stronie healthcare'owej, co już się dzieje, ale myślę, że ten nacisk powinien być mimo wszystko większy i budować większą część zaufania akurat do tej jak gdyby specyficznej branży, ale jakby nie patrzeć, ratującej życie i chciał, nie chciał, wydłużającej czas naszego życia. Czyli w przeciągu 5 lat można powiedzieć, że widzisz siebie jako takiego konsultanta właśnie w branży healthcare, który ma zamiar... Nie lubię tego słowa, ale powiedzmy sobie osoby, która dzieli się wiedzą, a dzięki temu można bardzo prosto i mocno poruszać świat do przodu, ale też jak gdyby pokazywać, w którą stronę być może nie iść, oczywiście na kanwie swoich doświadczeń. Natomiast rzeczywiście tam, gdzie byłoby to standardowe podejście, to tam będzie się widział bardzo mocno taki gość, który mówi status quo, tak się nie da, można to zrobić inaczej, burzyć utarte schematy. Tak? Zresztą to jest żadna tajemnica. Wszyscy, na pewno i moi przedmówcy, ale też i następcy, którzy będą się u Was pojawiać, na pewno będą mówić, że żeby cokolwiek zrobić wizjonerskiego, nowego, trzeba łamać ten status quo, jak gdyby wyjść poza tą strefę, której ludzie nie lubią, tak? Strefa takiego komfortu, fajnie, jest mi dobrze, to po co to zmieniać, tak? Natomiast jak pokazują na ostatnie 3 lata, to już jak gdyby zobaczyliśmy, jak i z czym się to je. To prawda, jest dużo niewiadomych.
A według Ciebie, no w sumie kolejne pytanie z kategorii wizja, bo już wiemy, w którą stronę Ty chcesz się kierować, a jak myślisz, jak technologia się zmieni, w którą stronę świat technologiczny, bo właśnie ten podcast opowiada o technologii. Ja myślę, że technologia bardzo mocno wejdzie w taką, nazwijmy to, standardową, utartą część naszego życia, co się już dzieje, a myślę, że za chwilę nie będziemy tego jak gdyby może i widzieć albo zwracać na to szczególnej uwagi. Myślę, że urządzenia, które są określane smartwatche albo urządzenia, które jak gdyby dzięki którym, nie wiem, wiemy ile pokonujemy kroków, wiemy dokładnie, nie wiem, która jest może nie tyle co godzina, co jeszcze kiedyś było 20 lat temu takim wow i w zależności od tego, jaki mam super zegarek, mogę pokazać. Teraz on zawiera bardzo wiele informacji, jak gdyby, które nam pomagają codziennie funkcjonować. Mogę nim zapłacić w sklepie, mogę dokonać rozmowy telefonicznej, jeżeli jest, mogę zobaczyć, jak wygląda mój kalendarz. Bardzo takich rzeczy, które jak gdyby z mojej perspektywy osoby, która jest odpowiedzialna za technologię i bardzo jest takim ewangelistą w rozumieniu jak gdyby pokazywania, co technologia może. Myślę, że będziemy o krok dalej albo nawet dwa, że to będzie już taki nasz przysłowiowy standard, a myślę, że jeszcze takie, nazwijmy to, szukanie rozwiązań na choroby, które są albo dziedziczne, albo nabyte, tak? Nie wiem, być może część jak gdyby z naszych słuchaczy ma problemy, nie wiem, nie daj Boże, z sercem, wiadomo, że są rozruszniki. W tej chwili to już nie jest rozrusznik w rozumieniu rozrusznik, że on zareaguje. To jest, można powiedzieć, mały komputer, czy małe jak gdyby urządzenie, które nie dość, że zbiera te informacje, to jeszcze mogę je dostroić. Ja mógłbym wymieniać bardzo wiele rzeczy, ale ta technologia spowoduje takie wbudowanie już nawet, ja bym nawet mówił, nie IT ekosystemu, bo w tej chwili go budujemy, tak? I to już widać. No już jest. Już jest, tak? Najlepszym przykładem jest recepta, tak? Jak mam receptę, wiem o tym, że mogę ją zrealizować w aptece. Jak w aptece nie będę mógł jej zrealizować, apteka na pewno świetnie się skomunikuje z hurtownią farmaceutyczną po to, żeby ten lek dostarczyć. Więc jak widać, już te elementy takiego puzzle technologicznego ekosystemu są. A myślę, że za chwilę będziemy mówić o takim healthcare'owym ekosystemie. Czyli jeżeli chodzi o przyszłość technologii, tak czy dobrze zrozumiałem, masz na myśli to, że będzie coraz więcej urządzeń, które będą zbierały coraz więcej danych, a my będziemy w stanie wyciągać coraz więcej wniosków, a więc świadczyć coraz dokładniejsze, lepsze usługi. Szukam dobrej metafory, tak? Ja myślę, że to jest trochę tak jak być może z przemysłem samochodowym, tak? Czyli każdy z nas już jak gdyby nie, że ma ten samochód, nie, że go potrzebuje, tylko potrzebuje przedostać się z miejsca A do miejsca B, a realizując tą drogę, realizuje jak gdyby już nie bez takiej potrzeby, jak jeszcze może ze 30 lat temu, gdzie pamiętam, rodzice mieli malucha i to był szczyt marzeń, ale wiadomo było, że tym maluchem przejadę od A do Z. W tej chwili widać, jak technologia to wspiera, tak? Mogę zobaczyć w wielu mapach, w wielu urządzeniach albo w rozwiązaniach, które są dostarczane, że mogę się dostać z punktu A do punktu B, z czego będę miał powiedziane 15 minut taksówką, 20 minut pociągiem, potem Iberem i tak dalej. Coś, co jak gdyby w mojej ocenie tej metaforycznej jest taką drogą, ale w tej chwili już nie zwracamy uwagi, jak będę to poruszał. I podobnie myślę będzie jak gdyby w tej części ochrony zdrowia i farmacji, czyli to, że będę miał to urządzenie przy sobie, ono stanie się takim już znamionem normalne, standardowe, natomiast informacje, które tam będą i dzięki którym będę mógł przewidywać trochę tą przyszłość, przewidywać trochę stan zdrowia na podstawie swoich nawyków, myślę, że za chwilę też stanie się takim, powiedzmy sobie, normalnym stanem, ale bez dwóch zdań wymaga to dużej pracy z ludźmi, bo oczywiście my się boimy, tak? Jednak ten mózg gadzi albo ta część takiego zachowania, że a czy na pewno to jest dla mnie bezpieczne i nie chodzi o bezpieczeństwo moje zdrowotne, ale takie bezpieczeństwo ludzkie, czy po prostu ktoś mi dzięki tym, nie wiem, informacjom, danym, zgubie, nie zrobi krzywdy, będzie bardzo istotne. No tak, jakby nie patrzeć, wiesz, to są newralgiczne dane o tym, w jakim jesteś stanie, jakie masz choroby, jak to może wpłynąć też, nie wiem, chociażby na ubezpieczenia. No i właśnie odpowiedziałeś dokładnie, jak będzie ta droga wyglądała. Tak, gdzie te dane będą Rzeczywiście wykorzystywane. nie dotknęliśmy z tej części ubezpieczenia. Rzeczywiście ci z Państwa, ci z nas, którzy się ubezpieczają zdrowotnie, też rzeczywiście to może potem pomóc jak gdyby tej branży ubezpieczeniowej jak najlepiej wyliczyć przysłowiową składkę po to, żeby to, co
nie daj Boże, mi się ma wydarzyć z moim zdrowiem, jak gdyby rzeczywiście będzie dopasowane do mnie. Więc nie trudno sobie wyobrazić, czy za chwilę nie będzie takiego momentu, w którym te tabletki w cudzysłowie, które będziemy też otrzymywać, żeby być, jak to się mówi, najdłużej w stanie zdrowym i takim, który nam pomoże funkcjonować rodzinnie, rzeczywiście nie będą personalizowane. Ja nie umiem powiedzieć na tu Masz na myśli personalizowane suplementy na przykład? Czy myślę, że nawet leki? wręcz nawet leki, tak? Bo rzeczywiście branża dzieli się, w cudzysłowie, jak rozmawiamy, oczywiście mogę to spłycać, tak? Ale na tak zwane leki, które są RX-y, czyli na receptę, leki OTC, czyli over the counter, albo jak to niektórzy mówią z apteki, tak? I jeszcze są takie, które są apteczne, ale które można sprzedawać poza apteką, więc jak gdyby tych niuansów jest. Natomiast bardziej mi chodzi o taki warsztat tych moich potrzeb farmakologicznych właśnie personalizowany. Nie umiem powiedzieć, czy to będzie na przykład produkcja leku, nie wiem, na rok z wyprzedzeniem tylko dla Roberta, tak? Ale jak gdyby myślę, że gdzieś możemy za chwilę takie elementy być może widzieć, bo jak widzimy, ta technologia wszędzie nam się wkrada. Już powiedzieliśmy o ubezpieczeniach, mówiliśmy już o farmacji i healthcare'ze. Za chwilę, nie wiem, być może będzie to też i do tej części klinik, tak? Mamy szpitale, które też jeszcze mimo wszystko są może takimi małymi wyspami, ale jednak już coraz bardziej sobie radzą z tym, żeby jednak korzystać z dobrodziejstw technologii. Mamy opisy badań, mamy specjalistyczne badania, więc jak gdyby dla mnie to wszystko, tak? Jak gdyby być może w większych obszarach jest lepiej jak gdyby zdigitalizowane i te połączenia, wymiana informacji jest lepsza. W niektórych jeszcze wymaga to takiego, jak to się mówi, wytłumaczenia, że to będzie dobre. Nie dotykamy najważniejszej rzeczy, która też jest bardzo bliska ludziom z technologii, to generalnie bezpieczeństwa informacji, czyli żeby znowu nie mieć takich incydentów, które mieliśmy około miesiąca temu, gdzie po prostu lekarz wystawiając jak gdyby receptę, tak, ktoś po prostu jak gdyby udostępnia te informacje, więc jak gdyby też widzimy drugą stronę tego medalu, tego w cudzysłowie wizjonerstwa albo tej wizji, do której chcemy dojść i uważam, że to też musi być bardzo mocno z jednej strony przemyślane, ograniczone i na pewno tak wypracowane, żeby rzeczywiście to, co ma nas napędzać, nie powodowało dla nas potem nieprzyjemnych skutków, tak? No bo czy ja bym chciał, żeby ktoś dowiedział się o moich przysłowiowych ułomnościach związanych ze zdrowiem? No i właśnie, wykorzystał je jeszcze gdzieś dalej, Nie, do chociażby personalizowania różnych reklam albo samego ciebie. Tak. No i właśnie, mam teraz takie pytanie, w sumie bardzo ciekawie się to rozpoczęło, bo twój background, tak jak sprawdziłem, pochodzi z finansów. Pracowałeś w PZU, właśnie w ubezpieczeniach, w Raiffeisenze, w Nestbanku, tak, w Crédit Agricole. Ja myślę, że dla słuchaczy mogę powiedzieć rzeczywiście, jak gdyby to jest, uważam, z jednej strony moja zmora, ale z drugiej strony duża jak gdyby taka wartość dodana, którą teraz zaczynam jak gdyby widzieć, bo rzeczywiście zaczynałem, czy ukończyłem Wojskową Akademię Techniczną, potem rzeczywiście znalazłem się w bankowości, potem z bankowości znalazłem się w ubezpieczeniach, z ubezpieczeniach znalazłem się w leasingu, w leasingu czy po leasingu znalazłem się w części farmaceutycznej, ale dystrybucji, ale bardzo dużo jeszcze takich rzeczy, jak gdyby, żeby zobaczyć, jak w ogóle działa ta droga albo ten łańcuch dostaw, jeżeli chodzi od, nazwijmy, potrzeb pacjenta w cudzysłowie, do wręcz producenta, tak? Jak ta droga przebywa, albo odwrotnie, w zależności od tego, jak to z nas będzie na to patrzył. No i koniec końców u producenta leków, tak? Dokładnie. Czyli rzeczywiście tych elementów jest dużo, ale dzięki temu łatwiej mi jest jak gdyby widzieć i zarażać koleżanki i kolegów, co możemy lepiej zrobić, to znaczy jak możemy lepiej zrobić to, co mamy wewnątrz Polfarmy, jak możemy spróbować zbudować taki ekosystem farmaceutyczno, być może ubezpieczeniowy, być może farmaceutyczno-bankowy, dlatego że farmacja albo ochrona zdrowia nie będzie budowała bankowości i odwrotnie, bankowy czy leasing nie będzie budował fabryki do produkowania leków. Natomiast myślę, że to jest bardzo ważne, żeby szukać tej części takiej, niektórzy mówią wspólnej, niektórzy mówią common area, natomiast ja bym patrzył właśnie, że to jest jak gdyby kwintesencja wybudowania czegoś nowego. Jak gdyby wracając do początku naszego podcastu, to jest właśnie to, że to jest ta wizja, znaczy jak gdyby umiejętność bardzo szybkiego łączenia elementów, które już istnieją, po to, żeby wybudować coś nowego. Nie chciałbym być oklepany, tak? Przecież tak został wybudowany działający Airbnb, tak? Działa Uber, tak? Czyli jak gdyby
tych takich elementów nowego technologicznego ekosystemu, powiedziałbym wręcz już cyfrowego, tak, bo się nikt nie zastanawia, właśnie powinno się szukać teraz w tych nowych dziedzinach, bo być może za chwilę się okaże, no nie wiem, będzie można Iberem zamawiać, nie wiem, książki na przykład z Empiku, bo będą drony. Nie wiem. W sumie już możesz zamówić na przykład przejazd, w sensie przewóz rzeczy, więc... Nie, jak gdyby właśnie do tego zmierzam, tak? Tylko, że jak gdyby ta część tej branży, którą w tej chwili reprezentuję, ona jest po pierwsze też uregulowana. Znaczy, jak gdyby wiadomo, że to też trzeba zrobić swojego rodzaju, może nie tyle co lobbowanie, ale jak gdyby rzeczywiście pokazywać, jak gdyby z innych perspektyw tą wartość, którą można wybudować koniec końców dla pacjentów. No bo tak jak nas jest obecnie 38 milionów Polaków. Wiadomo, że dane GUS-u, bo akurat miałem okazję ostatnio czytać, niestety trochę dla nas jest ten kryzys demograficzny, co oznacza, że przy tym, co robi obecna medycyna, czyli jak gdyby wydłuża czas życia, kryzys demograficzny, który powoduje, że będzie nas za chwilę mniej z racji faktów, jakie mamy i gdzie jesteśmy. Więc myślę, że to będzie znowu kolejne wyzwanie. Tak? Jak to się mówi, w którą stronę jak gdyby pociągnąć znowu technologicznie to, co nas będzie czekało. I myślę, że tutaj na pewno będą odgrywać nie lada w ogóle ta część finansowa, no bo żeby państwo działało normalnie, żebyśmy funkcjonowali, no to są naczynia połączone. Tak? No tak. Czyli jak gdyby, mówię, próbuję przeskakiwać tak z jednego kawałka, który jest finansowy, ale farmaceutyczny, dlatego że uważam, tu musi być większy dialog do tego, żeby ta moja wizja, tak, tego bycia w cudzysłowie osoby, która powie, tam bym chciał być, tam bym dokładnie się widział, właśnie po to, żeby, jak to mówią, moi synowie albo moja rodzina była po takiej stronie, która powie, rzeczywiście nie będę musiał dłużej pracować, albo inaczej nie będę musiał popełniać więcej wysiłku, bo gdzieś znajdę taki zdrowy rozsądek. Jasne, czyli pasuje tutaj też ta metafora, którą przedstawiłeś wcześniej, że dążysz nie do tego, żeby jechać samochodem, tylko żeby dostać się do drugiego miejsca, czyli Dokładnie najważniejszy tak. jest cel oraz osiągnięcie. To jest standardowa, tej procedury. to jest znowu coś, co można powiedzieć sobie na co dzień, tak? Czyli czy mieć strategię, czy nie mieć strategii, tak? Strategia jest bardzo prosta, tak? Strategia mówi, chcę wyjechać na wakacje i mówimy sobie jakąś destynację albo kierunek, w który chcielibyśmy dostać, natomiast ja zawsze chciałbym pokazać, tam będę, natomiast drogę dojścia bardzo lubię, żebym otrzymywał od zespołu, od środowiska zewnętrznego, tak, które pokazuje świetnie, jak można tą drogę wypracować, żeby dostać się do tego miejsca. I myślę, że to jest przed każdą branżą. Myślę, że przed każdym wizjonerem jest dokładnie ten moment, tak? Czy rzeczywiście pójść i wejść na chwilę do tego dołu, tak? Albo wyjść tym tunelem z drugiej strony, czy na przykład przepłynąć, czy na przykład jak gdyby podjąć ten trud znowu metaforycznie, że tam może być sztorm, tak? Ale tak jak mieliśmy bardzo dużo i mamy bardzo wiele osób, które są takimi rewolucjonistami, wizjonerami, którzy właśnie akurat tą drogą poszli, teraz są w całkowicie nowej, innej rzeczywistości. Tu mógłbym Szczególnie, że droga też potrafi zmienić. Z polskiego rynku mógłbym tutaj rzucać jak gdyby naprawdę bardzo wieloma czy że tak powiem, osobami, liderami, autorytetami, bo widzimy to na co dzień, tak? Kiedyś była Poczta Polska, dzisiaj jest InPost. Wszyscy wiemy, co dokładnie robi pan prezes Rafał Brzoska. Także rzeczywiście tych takich rzeczy jest bardzo wiele. Tak? PKO BP chociażby, tak? Jeszcze niedawno oceniany, Boże, kiedy on się zmieni. Dzisiaj się okazuje, że jak gdyby gra w ogóle w innej lidze i jak gdyby można powiedzieć rozdaje karty. Tak? Inne jeszcze banki, które też są. Tu naprawdę można byłoby mówić bardzo wiele, tak? w takich częściach finansowych. No i jak gdyby od tej strony jak gdyby farmaceutycznej, to tak samo jak to się mówi Polpharma, tak? Która rzeczywiście widzi się w wielu miejscach, może z racji znowu regulaminowych czy takich regulacyjnych rzeczy nie możemy za bardzo No właśnie, mówić. tutaj jest takie kolejne pytanie, które przychodzi mi Dziękuję, do głowy. że przerwałeś. Bo mówisz o regulacjach i spotkałem się z takim stwierdzeniem, że branża farmaceutyczna rozwija się bardzo wolno, bo mam na myśli pod kątem technologicznym, bo jest tak bardzo dużo regulacji oraz kwestia tego, w sumie, co poruszałeś też wcześniej, że dotykacie tak newralgicznej rzeczy jak ludzkie życie. I czy to jest prawda, że branża farmaceutyczna rozwija się wolno pod względem technologii? Na pewno, z mojej perspektywy nie jest to prawdą, że rozwija się wolno, tak? Bo jeżeli chodzi o taką technologię i powiedzmy elementy, które mamy, muszę powiedzieć, że to jest jedna z najbardziej nowoczesnych
firm, w których miałem okazję być. Natomiast myślę, że ta wolność, którą widzą nasi pacjenci, albo generalnie wszyscy z nas w branży farmaceutycznej, ona wynika z bardzo mocno regulowanego, czasami powiedziałbym, że wręcz konserwatywnego podejścia, tak, do tego, żeby jak gdyby spróbować trochę jak gdyby dać tego świeżego powiewu, żeby rzeczywiście było to bardziej widoczne dla nas wszystkich. Dlatego, że każdy z nas w tej chwili kojarzy lek idąc do apteki, czyli mówiąc wprost, jest na końcu tego łańcucha, idzie, prosi, otrzymuje albo otrzymuje informację, nie ma. Natomiast lek dokładnie jest od momentu badań potem klinicznych, laboratoryjnych, potem dokładnie zarejestrowania do momentu, kiedy on jest dostępny na rynku. Ja myślę, że te wymienione przeze mnie punkty, tak, one może nie są chronologiczne, jeżeli chodzi o proces, w którym ten lek powstaje, ale tam jest jak gdyby bardzo dużo pracy i to jest uregulowane. Znaczy, jak gdyby znowu klient tego nie widzi. Każdy z tych etapów jest uregulowany. Tak, on jest po prostu bardzo uregulowany. Trzeba zgłosić, być może na przykład niektóre firmy, w tym my mamy też i patenty, tak, które też potem podlegają określonym zasadom, żeby zostały zarejestrowane. Więc jak gdyby pokazując teraz to jest tylko ten kawałek tak zwanego elementu, który jest po stronie producenta. Potem mamy łańcuch dostaw. To łańcuch dostaw nie idzie od producenta, on idzie przez hurtownie farmaceutyczne. No tak, czyli kolejny już podmiot. Potem dokładnie tak, albo podmioty, albo szereg podmiotów. Dokładnie. Koniec końców jest apteka, tak? Ale to jest znowu dla osób, które są zdrowe i bądźmy wszyscy zdrowi, ale są szpitale, tak, gdzie otrzymują też leki, które są na ten okres leczenia szpitalnego, więc ja mógłbym tutaj opowiadać bardzo wiele takich, nazwijmy to, elementów i wszędzie tam jest ta technologia. Znaczy, i ona rzeczywiście to mocno wspiera. Gdybyśmy tej technologii nie mieli, nie byłoby to tak szybko możliwa dostawa leku, który już jest obecny na rynku. Ta technologia też jest bardzo mocno włączona w te procesy badań, rejestracji, przesyłania wszystkich informacji, receptur. Już nie mówię o procesach związanych ściśle z samą produkcją, tak? Czyli gdzie jest receptura, planowanie, harmonogramowanie tego, tak? Jak to się mówi potem w cudzysłowie serializowanie, bo to jest znowu, myślę, że też część naszych słuchaczy nie zdaje sobie z tego sprawy, że na blistrach, czyli na opakowaniach jest numer seryjny. Ten numer seryjny też jest bardzo ważny, bo on musi być zarejestrowany w bazie, którą część, być może naszych słuchaczy znowu wie, nazywa się Kowal, czyli dokładnie baza, w której są informacje o tym, co producent zrobił, wyprodukował, już tak upraszczając, tak, jak gdyby, że ten lek został wprowadzony z legalnego źródła. Więc teraz jak się na to wszystko popatrzy, tak, czyli mając na uwadze... Jest tego sporo. Można mieć rzeczywiście taką perspektywę, odczucie, że ta branża jest niezbyt nowoczesna, ale zapewniam, że te wszystkie rzeczy związane z produkcją, wsparciem produkcji, konwergencją tak zwanego świata IT ze światem automatyki, który jest w zakładach produkcyjnych, on jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i właśnie myślę, że teraz akurat będzie pasowało następne pytanie. Czy Polpharma jest innowacyjna? Tak. Czy firma, w której pracujesz... Tak, jest bardzo innowacyjna i to myślę, że jest na bardzo na wielu polach. Znaczy na pewno na polach technologicznym, czyli wspieranie bardzo wyciągania takich informacji, które są niezbędne do po pierwsze zaplanowania produkcji, harmonogramowania, dostarczania. Myślę, że kolejna rzecz, która jest bardzo innowacyjna, to jak gdyby mnogość zakładów. Tych zakładów jest kilka na terenie Polski, możliwość przezbrajania i produkcji dokładnie, jak to się mówi, leków pod sztandarem Polpharmy albo być może pod sztandarem innych fabryk, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Czyli możliwość rozłożenia tego workloadu pomiędzy różne fabryki, na przykład, tak? Na pewno zastosowanie machine learningu, na pewno nie artificial intelligence, dlatego że w branży, którą reprezentuję obecnie... Musisz opowiadać więcej, bo to najciekawsze rzeczy. Jednak jest moment, w którym to człowiek powinien jednak zadecydować. Jak gdyby rzeczywiście używamy kilku elementów związanych z machine learningiem albo je wdrażamy w tej chwili, ale powiedzieliśmy sobie wyraźnie, że ta innowacja, gdzie produkujemy leki, które mają leczyć, a nie daj Boże, zaszkodzić, to rzeczywiście musi być tam ręka, głowa ludzka, więc myślę, że to są takie rzeczy. I tutaj jak gdyby to jest do forecastowania, czy gdyby do przewidywania potrzeb, które wynikają z rynku, czyli żeby odciążyć z tej pracy
naszych analityków, osób, które mają naprawdę wiedzę, do tego, że coś, co możemy nazwać tak zwanym commodity albo czymś takim, nazwijmy, wykonywanym, można powiedzieć, na co dzień, żeby rzeczywiście wykonywał ten model. Kolejna rzecz taka innowacyjna, którą w tej chwili chcemy zrobić, to jest też jak gdyby predictive maintenance, czyli jak gdyby przewidywanie na podstawie informacji, które przychodzą z urządzeń, automatyki, z urządzeń, sensorów, które są, żeby przewidzieć na przykład, nie wiem, wcześniej potrzebę dokonania, nie wiem, przeglądu modernizacji linii produkcyjnej albo kawałka tej linii produkcyjnej przed wystąpieniem awarii. Więc takich tych elementów, które tu już widzimy, jest już wiele. Ja myślę, że to jest ta innowacja, którą w tej chwili przynoszą bardzo mocno nasi pracownicy, koleżanki i koledzy z różnych działów. Także myślę, że to jest i ta innowacja nie tylko wynika z czystej tej technologii, która może być ciekawa, bo to machine learning, artificial intelligence i to duże hasła. Są duże hasła i wszyscy są oczywiście tym bardzo mocno zafascynowani, ale myślę dokładnie, że tam jest bardzo ważny element, czyli krytycznego myślenia, czyli jednak to jest jak gdyby clue innowacji, czyli jak gdyby szukania, czy rzeczywiście dobrze to nam pójdzie. Oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, a które są najbliższe być może świata technologicznego, też używamy, czy mieliśmy dokładnie różnego rodzaju gogle, albo jak to ładnie niektórzy mówią, po prostu taki świat tej rzeczywistości albo rozszerzonej, albo wirtualnej. Tu chodziło po prostu o to, żeby zaimplementować albo inaczej skorzystać z tych rozwiązań do tego, żeby przeszkolić osoby obsługi albo inaczej naprawy linii produkcyjnych. Czyli to było takie wirtualne szkolenie, że tak, dana osoba zakładała niektórzy nazywają gogle. digital twins, tak, natomiast dokładnie, żeby rzeczywiście odzwierciedlić to, co jest po stronie produkcyjnej albo po stronie kawałka linii produkcyjnej, po to, żeby rzeczywiście osoby przychodzące mogły jak gdyby nauczyć się jak gdyby wcześniej, może nie tyle co naprawiać, ale obsługi, albo być może dowiedzieć się, jak się składa pewny element, czy się go rozkłada. No, możecie Państwo sobie wyobrazić rozłożenie komputera w domu i złożenie nie jest problemem. Rozłożenie i złożenie linii produkcyjnej, która produkuje leki, no to nie jest rzecz, która się odbywa tak jak ta rozbiórka przysłowiowego komputera i jego złożenia. Klocków może być troszeczkę więcej. Tak jest. I one są bardzo skomplikowane. Tak. No właśnie, ale zacząłeś mówić o również sztucznej inteligencji. Jak ona już wpłynęła na Twoją pracę? Po pierwsze, myślę, że na pewno sztuczna inteligencja mi osobiście bardzo mocno pomaga, tak? Mając na uwadze, że rzeczywiście jest kilka takich elementów, że wiemy o tym, że ona jest dobrze nauczona. To znaczy, bardzo przepraszam, że tak spłycam, że jest nauczona, że ten model, tak, z którego chcemy skorzystać, on rzeczywiście jest nauczony na danych, które no nie są, powiedzmy sobie, metaforycznie marginalizując, nie wiem, z kosmosu, tak, tylko rzeczywiście na ich podstawie i to jest jedna rzecz, więc produkujecie olbrzymie ilości danych. To na pewno, to oczywiście pełna zgoda. Natomiast żeby powiedzieć kilka takich przykładów, no to codziennie może nie, ale na pewno z tych rozwiązań Open, ten chat GPT, rzeczywiście korzystam, ale bardzo ważna rzecz, która zawsze mi tam przychodzi do głowy, że jeżeli nie ma rozwiązania, czy jak gdyby ten model nie jest nauczony na podstawie danych, które posiada i nie ma odpowiedzi, uwaga, on tą odpowiedź wymyśli. I uważam, że dla mnie jak gdyby to jest coś, co cały czas powtarzamy wewnątrz organizacji, to jest krytyczne myślenie. I teraz z czego chcemy albo będziemy korzystać, na pewno z takich rozwiązań, które nam pomogą w takiej codzienności, czyli notowania jak gdyby z przebiegu spotkań. To naprawdę widziałem już, jak to Używacie już jak takich to działa. narzędzi? No, powiedzmy sobie, że jesteśmy na takim etapie preview albo inaczej, jak gdyby, żeby zobaczyć, jak to wygląda, gdzie rzeczywiście będąc podczas spotkania tego wirtualnego, te elementy sztucznej inteligencji po pierwsze wiedzą, kto rozmawia, tak, pod warunkiem, że się rozmawia ze swojego stanowiska. Potem dokonują bardzo szybkiego takiego jak gdyby przebiegu spotkania, czyli jak to mówiąc marginalizując notatki, tak, pokazania dokładnie, co jest do zrobienia, jak to, co ma zrobić. I to uważam jest jak gdyby rzeczywiście wartością samą w sobie ekstra. Tak więc ja myślę, że i na tym ja bym położył 100% zaufania, dlatego że to się wydarzyło, było jak gdyby nie ma tam zakłamania, ale gdyby w tej chwili miał mieć taką 100% pewność, że nie wiem, do produkcji określonego preparatu, leku zastosuję, powiedzmy sobie, nie wiem, recepturę, wrzucę to do tego przysłowiowego machine learning albo tego modelu, na którym opiera się sztuczna inteligencja, bez jak gdyby
na koniec końców wciśnięcia przez nas Bez jako weryfikacji. ludzi, tak? Nie, tego bym nie zrobił. To znaczy rzeczywiście Zbyt duże ryzyko. Zbyt duże ryzyko. Mój ulubiony przykład to jest Alfadiol, lek, który musi być w określonej gramaturze. No myślę, że tu koledzy z farmacji by mnie na pewno najlepiej wspomogli i powiedzieli, ale myślę, że przedawkowanie tego leku w rozumieniu jak gdyby dawki, która jest produkowana, niestety mogłoby się skończyć wręcz śmiercią. Więc proszę sobie tylko wyobrazić, gdyby na przykład okazało się, że mamy taki model i jednak może warto to, jak to się mówi, wrzucić i niech to się w tym momencie w tej produkcji zrobi. Może być trudne. Alfadiol nie jest przypadkiem, dlatego że on też jest produkowany w specjalnie zamkniętych pomieszczeniach, żeby nie dochodziło światło zewnętrzne, bo po prostu wtedy wchodzą dodatkowe reakcje chemiczne. Więc ja uważam, że to są takie, smaczki, których nie zastąpi nam żadna sztuczna inteligencja. Ja myślę, że to jest zamiast artificial, to będzie ten human intelligence i nie ma w ogóle o czym mówić, dlatego że świetnie moje koleżanki i koledzy wiedzą, czy nastawić takie ciśnienie, czy zmienić temperaturę w takim obszarze. To na pewno tak, ale też dokładnie jak gdyby z drugiej strony dla tych koleżanek i kolegów chcemy powiedzieć, że jeżeli to jest ciśnienie od A do Z, ale wiemy o tym, że najlepiej wychodzi lek, bo nie wiem, najlepiej jego w cudzysłowie może nie gramatura, ale twardość jest określona między nie AZ, a na przykład AB, AW, no to uważam, że wtedy dokładnie trzeba jak gdyby skorzystać z tej sztucznej inteligencji, bo to są dane, tak, które wchodzą i potem wiadomo, jak na linii produkcyjnej możemy zobaczyć, że nie wiem, przy odpowiednich nastawach, tak, bo mówimy o ciśnieniu, mówimy o temperaturze, tam są różnego rodzaju elementy naważania, suszenia, jaka temperatura, więc myślę, że te rzeczy niech sztuczna inteligencja robi, ale koniec końców, jak to się mówi, potem człowiek kliknie ten przysłowiowy przycisk, że to właśnie to. No i właśnie, bo miałeś taką wizję personalizowanych leków, personalizowanej obsługi już farmaceutycznej, to z tego, co się dowiedziałem od Ciebie, te leki mogą być proponowane przez sztuczną inteligencję, ale zawsze takie ostatnie wysyłanie, potwierdzenie będzie musiał zrobić człowiek. Myślę, że tak, bo coraz więcej z nas, tak, ma wspomniane to urządzenie, powiedzmy sobie, mierzące takie podstawowe czynności życia. Ale zegarek to dokładnie, ale jeżeli na przykład weźmiemy jeszcze do tego, że będziemy na tyle konsekwentni, że będziemy wprowadzać nazwy produktów, czyli dokładnie co zjadłem, ile zjadłem, o której godzinie, tak? Czy jak gdyby ta informacja o mnie jako o pacjencie będzie swojego rodzaju takim spojrzeniem 360 stopni, tak? Czyli to, co jestem w tej chwili, dzieje się ze mną, jakie mam ciśnienie, jak dokładnie wykonuję to, co jem, tak? Na przykład jak śpię, jakie mam czynności fizyczne, no to już na podstawie tego możemy jak gdyby przewidzieć, tak? Plus badania, które wiadomo też co jakiś czas, nie wiem, powinniśmy albo robimy, to uważam może być już dobrym przyczynkiem do tego, żeby swego rodzaju już personalizować być może moje leczenie. Albo diagnozy. Albo diagnozy, albo nawet w cudzysłowie personalizowanie może nie takie rzeczywiście zero-jedynkowe, że personalizuję, mam lek, czy tam tabletkę podpisaną, ale już może taką informację, że nie wiem, przechodzisz obok tej apteki, tak, wiemy o tym, że tutaj dużo byłeś, to na przykład, nie wiem, bierzesz leki, nie wiem, na nadciśnienie albo na przykład na obniżenie cholesterolu, wiem, że ci się już kończą, bo było ostatnio wydane, będzie czekała na przykład w ciągu tygodnia w tej aptece. I to już dla mnie jest swego rodzaju takim personalizowanym leczeniem. I właśnie, bo to jest mega ciekawe, co mówisz, ale ja widzę tutaj taką potrzebę jakiejś aplikacji, jakiegoś miejsca, w którym ty byś takie komunikaty dostawał. I czy Polpharma ma jakieś pomysły, żeby stworzyć taką aplikację dla społeczeństwa? Ja myślę, że Polpharma my mamy bardzo wiele takich pomysłów. Jak ja powiedziałem już w trakcie tej naszego spotkania, jestem zwolennikiem budowania ekosystemu, czyli jakby popatrzenia na to, czy już coś na rynku jest, czy istnieje i być może na podstawie tych przysłowiowych puzli zrobić kolejny, tak, na podstawie którego będzie rzeczywiście ta wartość dla pacjenta, bo tych pomysłów, tych rzeczy na rynku, na świecie powiedziałbym, jest multum, po prostu jest multum i nie ma co się oszukiwać, ale rzeczywiście znalezienie takiego złotego środka, tak, w którym to będzie, myślę, że tutaj rzeczywiście chcielibyśmy grać te pierwsze skrzypce i myślę, że tych pomysłów trochę mamy, a po prostu powiedziałbym, że spróbujmy poczekać rok, dwa, tak, bo skoro zaczęliśmy od tego wizjonerstwa, to może za 2 lata, jak się spotkamy, będę mógł powiedzieć, że to już jest. Czyli
Czyli macie w planach w przyszłości jakoś komunikować się jeszcze bardziej z tym klientem, personalizowanie, ale Tak. jeśli chodzi o partnera, to jeszcze nie wiecie, czy będzie to bezpośrednio wasze, czy raczej z kimś będziecie To jest współpracować. bardzo ciekawe i trudne, Bo ten partner, którego wybierzecie, musi być od razu zaufany, nie może to być jakaś firma. Znaczy rzeczywiście jak gdyby ja tego partnera całkowicie inaczej odbieram, dlatego że ten partner dla części z naszych osób, które oglądają, słuchają, będzie kojarzyła jako być może takie rozwiązanie B2B, czyli tak farma do kogoś, albo dokładnie Robert ze swoim departamentem, czy z osobami z technologii do kogoś. Ten partner jest raczej, to będzie swego rodzaju liczba mnoga, znaczy tam będzie wiele osób, wiele rozwiązań stało, dlatego że jak znowu patrzymy na ten cały łańcuch, tego jest naprawdę bardzo wiele. Tak? Znaczy, żeby zbudować lek, wiadomo, że trzeba w cudzysłowie znać się na chemii, na pewno na substancjach czynnych. Potem z tego powstają te nasze leki. Potem ta kwestia tej dystrybucji. Także no, ja uważam, że jak gdyby to nie jest proste, ale dlatego uważam, że jestem w dobrym miejscu i to wizjonerstwo mi pasuje, bo to jest właśnie ten taki moment, żeby połamać trochę to status quo właśnie, żeby zbudować. Oczywiście będę mówił jak mantrę. Oczywiście łatwo jest to technologicznie i cyfrowo zrobić, natomiast no, nie można zrobić niczego poza tak zwanym compliance regulacjami. I myślę, że to jest jak gdyby ta kanwa, którą jak gdyby trzeba cały czas tam mieć z tyłu głowy. Tak, i kropla drąży skałę, ale oczywiście znowu, żeby nie przekroczyć tej tak zwanej granicy, która no, powinna być jednak stała i niezmienna, ale myślę, że w pewnych obszarach to powinno chyba być podobnie znowu czyli te regulacje to znowu dla farmacji powinny być jak budowa, czy jak gdyby wymyślanie leku, czyli powinno się po prostu próbować, czyli może nie wszędzie, ale próbować, tak, pokazywać dokładnie, że może mała zmiana spowoduje jak gdyby inne spojrzenie przez pacjentów. Ciekawe. No właśnie w Savanguardzie też współpracujemy z klientami z branży farmaceutycznej. W sumie też trochę powiedzmy, że się znamy z tamtych obszarów. Więc wiemy, jak ważne jest just in time. Powiedziałeś o fabrykach, które mogą przejąć zamówienia z innych fabryk, jeżeli te są obłożone. Co jest jeszcze waszym takim kluczem do sukcesu? Znaczy just in time rzeczywiście jest ciekawym rozwiązaniem. Będzie to chyba trudne, ale myślę, że też jest realizowalne, jeżeli chodzi o farmację, bo rzeczywiście just in time kojarzy mi się z fabryką, która mówiąc wprost nie ma w ogóle magazynów i magazynów, hurtowni, tylko po prostu jak gdyby jest tak zwany przywóz towaru, jest fabryka i ten towar albo to, co zostało wyprodukowane, wyjeżdża. Więc jakby to jest moja definicja just in time. Także to mogłoby być może nie tyle co trudne, ale myślę, że to jest jakaś taka formuła, do czego być może będzie ta nasza farmacja zmierzała. Nic więcej mi w tej chwili chyba nie przychodzi do głowy, takiego, co można było pokazać jako jeszcze większe zanurkowanie, tak, w takiego just in time w farmacji. Ja myślę, że dobrze byłoby jak gdyby połączyć tak zwane siły z tym, jak działają hurtownie, tak? Czyli żeby rzeczywiście ten łańcuch, do którego dostarczana jest leki, albo inaczej jest potrzeba, tak? Jak gdyby puszczenia przez te hurtownie koniec końców do pacjentów, to jest coś takiego, nad czym można byłoby, myślę, że z perspektywy ochrony zdrowia i farmacji, w ogóle takiego bezpieczeństwa, powiedzmy, no może nie lekowego, ale bezpieczeństwa pacjentów, to byłoby rzeczywiście bardzo ciekawe, żeby rzeczywiście to było taki ala just in time, czyli przyjeżdża gotowy już lek. Gotowy lek, ale myślę, że jak gdyby w ogóle różne leki z różnych producentów, ale że bardzo szybko jak gdyby wyjeżdżają koniec końców do pacjentów, tak? I to jest coś, co widziałem, znaczy jak gdyby łatwo mi się mówi, ale miałem okazję rzeczywiście wspólnie z wami, tak, wcześniej rzeczywiście współpracować, jak można ten proces, tak, po tej stronie dystrybucji rzeczywiście może nie zoptymalizować, ale jak gdyby rzeczywiście dać mocne podwaliny, które potem już dadzą na podstawie danych albo tego, co jest zbierane, rzeczywiście otworzyć wrota, żeby hurtownie farmaceutyczne były no można powiedzieć, jak producenci, tak, powiedzmy sobie, odpowiadali na komponentów komputerowych, czy w ogóle, mówiąc wprost, komputerów, albo że tak powiem, innych urządzeń, które są używane przez IT.
to jeszcze jeden temat, który wydaje mi się, że fajnie byłoby poruszyć. Ochrona danych, bo mówiliśmy właśnie o tym, jak są ważne w farmacji, jak używacie wielu z nich i w sumie nie ma co ukrywać, że wasze dane, nad których pracujecie, mogą być łakomym kąskiem dla cyberprzestępców. Dane o lekach mogą być wykradane dla waszych No konkurencji. tu jesteśmy bardzo, powiedziałbym, bardzo tacy literalni, konserwatywni, dlatego że rzeczywiście informacje albo gromadzona wiedza, tak, bo sama dana albo informacja, tak, jak gdyby bez opisania jej, tak, co za tym się kryje, wiadomo, że ona nie jest koniecznie sama z siebie wartością, tak, bo rzeczywiście trzeba wiedzieć, co jest w tym zbiorze danych, tak, żeby móc potem, nie daj Boże, wykonać jakąś niewdzięczną czynność, tak, więc tutaj wracając do Adremu, bardzo konserwatywni, czyli bardzo jak gdyby rzeczywiście dbający o to, żeby to nie wyciekało, sprawdzać, monitorować. Ja czasami nazywam, że i kontrolować na zasadzie takiego raz na jakiś czas po to, żeby być i spać spokojnie. Co masz na myśli dokładnie? Na pewno zbiory danych, w których przechowywane są informacje o produkcji, o recepturach, o planowaniu, harmonogramowaniu, czyli wszystko to, co jest wartością, mądrością firmy, rzeczywiście było zabezpieczone do takiego stopnia, że osoby, które mogą tym zarządzać albo mają do tego dostęp, to powinno być tak zwane segregation of duty, czyli nie, że jedna osoba może dotknąć tych danych i już je posiada, tylko na przykład muszą to być 3 osoby, być może z różnych działów, to różnie robią firmy, ale że gdyby te 3 osoby, kiedy by były razem, dopiero mogą na przykład zobaczyć te dane, na pewno dostęp do tych danych, tak, czyli na pewno bardzo mocno nieograniczane, ale z rozsądkiem i z taką potrzebą, kto powinien mieć. Oczywiście za tym stoi znowu konkretnie, kto może doczytać, kto może zapisywać, kto powinien to weryfikować, czy powinno się przeprowadzać audyty na te rzeczy. Oprócz tych wszystkich rzeczy, bo to, co mówię, to jest taka część proceduralno-formalna, tak? Natomiast to, co jest poniżej, czyli ta technologia, która ma zabezpieczać te dane, ona powinna, powiedzmy, między tymi regulacjami, tymi elementami, które wymieniłem wcześniej, ze sobą bardzo mocno współgrać. I Czyli regulacje też wam pomagają bronić tak, te tak, dane. tak. Akurat w tym przypadku rzeczywiście tak i jak gdyby część tych regulacji rzeczywiście jest bardzo mocno, jak gdyby koncentruje się na tym, w jaki sposób te dane powinny być zabezpieczane. No i żeby tu też nie mówić całego wachlarza, co używamy, bo mówiliśmy o tej nowoczesności i ta nowoczesność też jest po tej stronie cyber security. Naprawdę jest, powiedziałbym, z takim wyzwalaczem, powiedziałbym, kilkuminutowym w niektórych obszarach, w niektórych być może kilkudziesięciominutowym, że jeżeli coś się dzieje nie tak, tą informację otrzymujemy. Otrzymuję albo otrzymujemy, tak? Dlatego że ja też jestem jednym z elementów i jak gdyby niekoniecznie też do pewnych danych powinienem, a wręcz nie powinienem mieć tam dostępu i jeżeli na przykład taka sytuacja miałaby miejsce, też ta informacja, czy ten alert albo informacja byłaby wysłana. Więc tutaj powiedziałbym, że jesteśmy tak jak to w języku polskim, tacy bardzo mocno puryści cyber security. Ciekawe określenie, nie słyszałem jeszcze takiego stwierdzenia, zapamiętam. No dobra, słuchaj, otworzyliśmy rozmowę bezpośrednio o tobie i myślę, że może nią też tak zamkniemy. Więc ostatnie pytanie, jakie było dotychczas twoje największe wyzwanie, przed którym stanąłeś i jakie rozwiązałeś? Ja myślę, że tych wyzwań, tak, znowu to tak kolokwialnie było bardzo wiele, tak, bo jedno z takich wyzwań w moim życiu było to, żeby postawić szybko tak zwane wirtualne banki. To było, można powiedzieć, 3-4 miesiące i to było takie dla mnie na zasadzie wyzwania, że mówię, dobrze zrobimy, z czego nie zdawałem sobie z tego sprawy, co to znaczy taka bankowość i rzeczywiście to się wydarzyło. Czyli uczyłeś się w trakcie, jak ona powinna wyglądać. I myślę, że dokładnie namawiałbym wszystkich, nie bójmy się popełniania błędów, najwięcej popełnionych błędów w moim życiu, ale oczywiście z dobrą taką częścią coachów, mentorów, to dokładnie właśnie miałem w Inteligo, gdzie naprawdę dzięki temu szybko postawiłem. Myślę, że takim efektem takiego już domina to był efekt, powiedzmy sobie, wcześniej TFM Bank, obecnie Nest Bank, który dla mnie to było już, może nie tyle co jak chleb powszedni, ale to było świetne wyzwanie, bo w ciągu 6 miesięcy postawić nie tyle też bank wirtualny, ale też bank 60-oddziałowy w ciągu 6 miesięcy. Od zera. Od zera. To było rzeczywiście bardzo ciekawe. Myślę, że w ostatnim czasie, tak, bo reprezentuję tą branżę i nie mogę nie zapomnieć,
to myślę, że część, która przyszła po tak zwanej pandemii, czyli wtedy, kiedy okazało się, że po pierwsze jesteśmy jako ludzie postawieni swojego rodzaju przed ścianą, no bo nie ma leku, chorujemy, nie wiemy, co się dzieje, duża niepewność. Olbrzymi stres dla was. Olbrzymi stres, zamykamy powiedzmy sobie ekonomię, tak, nazwijmy światową, no bo czy jak gdyby, może raczej, robimy zamknięcia różnych dziedzin, w których normalnie się obracaliśmy, które mają przełożenie na ekonomię. Ta ekonomia ma na wszystkie branże, w tym też na farmację i potem dokładnie szukamy rozwiązania. Tak? Rozwiązanie pojawia się, czyli mamy dokładnie szczepionki i myślę, że to był taki moment, w którym dla mnie osobiście jak gdyby to jest takie i sukces, wyzwanie, ale też taka emisyjność. To znaczy, że tam było czuć, że można zrobić system do obsługi szczepionek. Uwaga, połączone znowu od tego, co zaczęliśmy, w tym ekosystemie ochrony zdrowia, czyli jesteśmy połączeni z Rządową Agencją Rezerw Materiałowych, już nie pamiętam jak się, to jest jedno. Z drugiej strony jesteśmy połączeni z hurtowniami farmaceutycznymi, jesteśmy połączeni z firmą, która robi tak zwaną kompletację tych wszystkich rzeczy związanych z dystrybucją szczepionek, czyli to nie tylko sama szczepionka, bo wszystkim się nam kojarzy, a szczepionka i tyle. Natomiast szczepionka to musiała być dotransportowana w temperaturze, musiała mieć strzykawki, waciki, rękawiczki. I byłeś odpowiedzialny też za tę część procesu. A gdyby byliśmy odpowiedzialni za to, żeby od strony technologicznej zapewnić to, co robi nasz biznes, czyli taki od end to end, żeby rzeczywiście ta dystrybucja nam po prostu docierała. Tak? I myślę, że to jest swego rodzaju niezłe wyzwanie, już tak naprawdę marginalizując, bo to było 5 tygodni. Nie udałoby się nam, gdybyśmy nie podjęli też wcześniej swojego rodzaju racjonalnych decyzji, tak? Bo one były z jednej strony takie, a może to jest dobry moment, a może niedobry moment. Był taki moment wahania. Czyli jakich decyzji? Wahania, Bo to decyzji o tym, żeby w jaki sposób uzbroić systemy legacy, bo wszyscy, którzy będą nas słuchać, na pewno wiedzą, że są takie systemy, które mają 10 lat tradycji, są bardzo trudne do rozbudowywania. Z miłości do tradycji. Tak, z miłości do tradycji między innymi. Na pewno dokładnie zbudowanie swego rodzaju takiego pośrednika. Część być może będzie bardziej lubiła middleware, część będzie bardziej lubiła API management, czyli tego typu rozwiązania. Myśmy zastosowali, można powiedzieć, w takim szerokim spektrum, czyli API management, czyli od szyny integracyjnej poprzez budowanie usług. I to jak gdyby mogło i dało nam tą możliwość zdekomponowania tych systemów legacy pod spodem, a dało nam bardzo szybką takiego boostera, żeby to, co jest możliwe potem przy użyciu tych rozwiązań, jak gdyby zacząć budować na rzecz naszych koleżanek i kolegów z biznesu. I gdybyśmy tego nie zrobili, to te 5 tygodni były mrzonką. A myślę, że ta praca taka u podstaw właśnie, żeby to zrobić, i uważam, że to było, żeby to wykonać, żeby rzeczywiście miało swoje odbicie na rynku, w mojej ocenie, bez uszczerbku dla znowu wszystkich tych, którzy pracowali i dalej rozwijają system legacy. Nie ma uszczerbku dla tych, którzy są od tej strony API managementu, szyny integracyjnej i też dokładnie dla tych, którzy chcą się rozwijać w nowych technologiach. Więc ja uważam, że trochę tak wybudowaliśmy taki bardzo dobrze stabilny Golden Gate w San Francisco, łączący dwa brzegi, dwa światy, tak, ale dokładnie jednocześnie powiedzieliśmy, że jest po lewej stronie więzienie Alcatraz, ale dokładnie, że nikt tam nie trafi. Tak, w tej metaforze oczywiście być może nie trafionej, ale że nikt z IT, ludzi nie trafi po prostu w cudzysłowie na wyspę, z której nie będzie mógł się gdzieś ruszyć. I to uważam, to z mojej perspektywy jest duży sukces. Bardzo duży. I myślę, że tym zakończymy. Dzięki, Robert. Dzięki bardzo.